Cześć, z tej strony Dominik Tabor, biegacz górski, fizjoterapeuta i osteopata. Zapraszam Was na moją relację z finału Golden Trail Series, a dokładniej z biegu głównego. Relację z prologu mogliście już zobaczyć na kanale, dlatego tym, którzy jej nie widzieli, serdecznie ją polecam. Tutaj znajdziecie link, pod którym będziecie mogli ją obejrzeć. Mam dla Was również świetną wiadomość. Ten odcinek powstaje we współpracy z King Runner Ultra. King Runner Ultra to wyjątkowe czasopismo, które wprowadzi Cię głęboko w świat trailu. Znajdziesz tam nie tylko relacje z zawodów, testy sprzętu, ale również wiele przydatnych informacji na temat treningu, kontuzji i zdrowia. Co więcej, wspierając King Runner Ultra, przyczyniasz się również do rozwoju biegów górskich i trailowych w Polsce, umożliwiając redakcji tworzenie wyjątkowych relacji z prestiżowych biegów w Polsce i za granicą. Specjalnie dla Was redakcja przygotowała kod rabatowy, który umożliwi Wam zakup numeru bez kosztów przesyłki. Link znajduje się w prawym górnym rogu oraz w opisie tego odcinka. Sprawdź ofertę i wspieraj polski trail. Po prologu, który był w piątek, mieliśmy zaplanowany dzień przerwy. Przede wszystkim ten dzień przerwy miał nam określić, jak będą czuły się nasze nogi, dlatego że trasa prologu była naprawdę dosyć ciężka, szczególnie pod kątem zbiegu, na którym nogi mogły dosyć mocno się nabić. Na szczęście, ze względu na to, wstając rano w sobotę, poczułem, że moje nogi są w miarę świeże. Oczywiście byłem zmęczony, oczywiście czułem to zmęczenie metaboliczne, natomiast ten dzień chcieliśmy poświęcić na to, by jak najbardziej odpocząć. Dlatego też przystępując do startów czułem się relatywnie świeży. Tym razem stres był już również znacznie mniejszy, z tego względu, że prolog był takim bardzo krótkim, intensywnym odcinkiem i nie było tam miejsca na popełnienie błędów. Nasz start zaplanowany był na godzinę 10:15, jednak wcześniej odbyła się jeszcze prezentacja elity. To bardzo fajne doświadczenie, mogliśmy zaprezentować się z naszymi narodowymi flagami. Naprawdę poczuliśmy się jak elitarni sportowcy na bardzo dużej imprezie. Start zaplanowany był, tak jak wspomniałem, na godzinę 10:15. Mniej więcej 10 minut przed godziną startu wszedłem do swojej strefy. Tutaj muszę zaznaczyć, że na starcie byłem dopiero w trzeciej bądź czwartej linii, teraz już tego dokładnie nie pamiętam, ze względu na to, że pierwsza linia, taka pierwsza strefa była przeznaczona dla zawodników GTWS, druga linia była przeznaczona dla zawodników GTNS i dopiero przed samym startem organizatorzy połączyli te dwie strefy, więc ja dobiegając do zawodników, którzy byli przede mną, stałem dosyć daleko. To o tyle ciężkie, że początek trasy był bardzo wąski i biegł jedną pętlą przez miasto, więc wbiegaliśmy w bardzo wąskie uliczki. Jednak muszę zaznaczyć, że przydało mi się moje doświadczenie z biegów przełajowych i z bieżni. I startując wyruszyłem naprawdę mocno, trochę się poprzepychałem. W rezultacie znalazłem się chyba nawet w pierwszej 20 albo nawet w okolicach pierwszej 10 po wejściu do wąskich dosyć uliczek miasta. Bardzo zadowolony, ponieważ czułem się dosyć luźno, nie odczuwałem jakichś bardzo dużych efektów szybkiego startu. Jak później okazało, ten pierwszy kilometr był pokonany w około 3:20, więc nie było to jakoś bardzo szybko. Następnie na pierwszą pętlę biegaliśmy już po przebiegnięciu jeszcze raz strefy startu. Ta pętla charakteryzowała się tym, że na początku były takie schody, które jeszcze umożliwiały wyprzedzanie, natomiast później ścieżka zwężała się do takiego fragmentu, to wyprzedzanie już nie było zbytnio możliwe i tam już stawka nieco zaczęła się rozciągać. Cały czas trzymałem się mniej więcej w okolicy 30-20 miejsca. Zacząć przede wszystkim bardzo spokojnie, co jak się później okazało, udało mi się i dzięki temu mogłem przesuwać się wyżej. Były na tej trasie bardzo ładne miejsca, niektóre miejsca bardzo techniczne i tak jak wspomniałem, kwestią było tylko to, żeby w odpowiedni sposób ustawić się tak, aby móc mijać zawodników, jeżeli chcielibyśmy przyspieszyć. Później nadszedł pierwszy zbieg, który już ukazał trochę techniczności, nie był to jednak najtrudniejszy zbieg na tej trasie. Zbiegając wyprzedziło mnie na początku kilku zawodników, później ja jednak minąłem znowu kilkoro. Biegaliśmy do miasta, ponieważ tutaj trzeba zaznaczyć, że trasa była poprowadzona w formie takiego płatków kwiatu. W mieście, przebiegając przez strefę kibica, byliśmy aż 5 razy, co dawało właśnie kibicom bardzo dobre miejsce do obserwacji, do kibicowania i do śledzenia naszej rywalizacji. Też była zlokalizowana strefa żywienia. Odnośnie żywienia, miałem je zaplanowane w ten sposób, że na pierwszą pętlę brałem ze sobą od razu już 150 ml flask z rozpuszczonymi żelami i 250 ml izotonika. Tą pętlę miałem przygotowane 250 ml flaski. Wymieniłem za ten jeden, który już wypiłem. Trzecią pętlę z kolei brałem ze sobą jeden dodatkowy 150 ml flask z żelem roztoczonym w wodzie oraz 250 ml flaski.
W całej trasie tak naprawdę wypiłem, mogę powiedzieć, wszystko, co miałem przygotowane, więc z tego bardzo się cieszę, ale do tego przejdziemy jeszcze dalej. W podsumowaniu powiem Wam, ile zjadłem i wypiłem na całej trasie. Biegając na drugą pętlę, przebiegaliśmy właśnie przez strefę kibica. To było super doświadczenie, ponieważ ci ludzie byli naprawdę bardzo mocno zaangażowani. To było dodatkowego kopa i dodatkową motywację do tego, żeby jeszcze trochę ruszyć, jeszcze więcej z siebie dać. Na drugą pętlę i zacząłem tutaj już wymijać zawodników, którzy byli przede mną. Mądrze rozłożyłem siły i na tej drugiej pętli jeszcze nie dociskałem na maksa. Trzeba przyznać, że ta pętla była najtrudniejszą, dlatego że ona miała w sobie 2 podbiegi i 2 zbiegi, zanim z powrotem podbiegliśmy do miasta. Na podbiegu, tak jak wspomniałem, urywałem kolejne sekundy, później na zbiegu minąłem jeszcze kilku zawodników i na następnym podbiegu zacząłem dochodzić grupki, które były przede mną. Nie wiedziałem tak naprawdę, na której znajduję się pozycji, jednak nie było to dla mnie aż tak istotne. Chciałem realizować swoją strategię, która polegała na stopniowym dokładaniu do pieca, tak to nazwijmy, razem z czasem trwania dystansu. Sugerowaliśmy się z trenerem tym, co pokazał bieg kobiet dzień wcześniej. Było widać, że zawodniczki, które mocno ruszyły, bardzo często traciły w drugiej części trasy. O czym należy także wspomnieć, na trasie stało mega dużo zaangażowanych polskich kibiców, za co serdecznie im dziękujemy, ponieważ tworzyli oni atmosferę i bardzo mocno nas dopingowali i motywowali do tego, żeby jeszcze mocniej cisnąć. W drugiej pętli zbiegłem do miasta i tu już byłem, z tego co pamiętam, w okolicach pierwszej 20. I pętli, właściwie na zbiegu z tej drugiej pętli, gdy przebiegałem przez strefę kibica, udzieliło mi się tak mocno to doświadczenie i tak mocno ta atmosfera, że postanowiłem ich zmotywować do trochę silniejszego dopingu i ja sam poczułem wtedy taki przypływ motywacji, taki przypływ nowej energii, że na trzecią pętlę wyruszyłem z bardzo, bardzo mocnymi nogami. Zacząłem powoli odczuwać już trudy wysiłku i na podbiegu doszedł mnie jeden z zawodników, natomiast później ja znowu urwałem się w dalszej części tego podbiegu. Trener krzyknął mi na trzeciej pętli, że mam trzecie miejsce w GTNS-ie na ten moment, natomiast za mną 10 sekund było 2 zawodników z GTNS-u. Dodatkowo przede mną, tak jak mi trener krzyknął, Szwed, który wygrał prolog, już naprawdę leciał na oparach, więc to mnie dodatkowo zmotywowało i cisnąłem jeszcze więcej. Gdy zaczął się zbieg na trzeciej pętli, ja czułem, że trochę moje nogi już nie chcą mnie słuchać tak jak wcześniej, natomiast nie było to jeszcze skrajne zmęczenie. Wiedziałem, że czeka mnie tutaj jeszcze jeden podbieg, dosyć ostry podbieg na tej trzeciej pętli i że tam mogę dosyć sporo odrobić, więc napierałem na tyle, na ile mogłem na zbiegu. Tutaj niestety wyminął mnie jeden zawodnik z GTNS-u, ale naprawdę nie byłem już w stanie na to odpowiedzieć. Zbiegaliśmy taką ścieżką dosyć techniczną, pofałdowaną, taką, która bardzo często biegła za kosami przez las, po czym wybiegaliśmy na asfalt. I tutaj popełniłem mały błąd, ponieważ przy wyciąganiu flaska z kieszeni wypadł mi ją z ręki. Nie kosztowało mnie to może dużo czasu, ale myślę, że około 5 sekund mogłem tutaj stracić. Na następnym podbiegu natomiast doszedłem 2 zawodników, którzy byli przede mną i rozpoczął się długi zbieg w kierunku miasta. Na tym zbiegu wyprzedziłem kolejnych 3 zawodników, którzy byli przede mną i skupiłem się na tym, żeby gonić zawodnika, którego widziałem przed sobą. Nie myślałem tak naprawdę o swoim miejscu w klasyfikacji GTNS, myślałem tylko o tym, żeby dać z siebie wszystko, żeby pobiec jak najlepiej i żeby osiągnąć jak najlepszą pozycję finalnie. I zbiegając właśnie na tym ostatnim zbiegu do miasta, już z nieuwagi, myślę, i ze zmęczenia popełniłem jeden dosyć poważny błąd, a mianowicie były takie schodki przy zbiegu przez winnicę zaraz przed asfaltowym zbiegiem do miasta, na których można było się potknąć, jeżeli się nie uważało, ale nie były one jakieś bardzo trudne, można z nich było też zeskoczyć, co postanowiłem zrobić również ja. Niestety moja noga uślizgnęła się na jednym ze stopni i zamiast zeskoczyć spadłem z około 1,5 metra. Spadłem w taki dziwny sposób, że upadając chwycił mnie mocny kurcz w prawą grupę kulszowo-goleniową i przechyliło mnie dodatkowo do przodu w takim odruchu obronnym. Uderzyłem się wtedy o kamień żebrami z prawej strony, po raz drugi w tym sezonie i przez to też zerwałem numerek startowy, przez to zerwałem zegarek, ale pobiegłem dalej, nawet tego nie zauważyłem, nie poczułem jakichś bardzo dużych skutków. Jedyne co mnie przestraszyło to to, że mogę zacząć mieć kurcze w tej nodze. Na szczęście obyło się bez tego, natomiast wytrąciło mnie to z rytmu i ten błąd kosztował mnie, myślę, 2 pozycje. Odbiegł mi Szwed, którego próbowałem tak naprawdę wyprzedzić na tych schodach i zbiegając do miasta trener krzyknął mi, że mam 10 sekund straty do 2 zawodników z GTNS-u. I uwierzcie mi, naprawdę mocno docisnąłem. Na ostatnim podbiegu, który odbywał się pod zamek, on był dosyć krótki, ponieważ około 700 metrów, ale aż 110 metrów przewyższenia, doszedłem tych 2 zawodników. Jednakże wysiłek dla mnie był już tak duży, że gdy doszło do
z biegu? Ja nie byłem w stanie odpowiedzieć i do miasta zacząłem zbiegać już samotnie. Biegając na ostatnią tą pętlę taką miejską, przebiegając przez strefę startu, nie miałem przed sobą ani za sobą blisko nikogo, kogo już mógłbym gonić. Natomiast ja sam chciałem dać jeszcze z siebie wszystko i moja mina na końcowych etapach tego biegu mówi naprawdę, naprawdę dużo. Skręcając w kierunku startu, czułem się jednocześnie dosyć szczęśliwy, że dałem z siebie naprawdę wszystko, ale wbiegając na metę i czując przychodzące na mnie zmęczenie, tak naprawdę czułem mieszankę dwóch emocji. To było zadowolenie z tego, że w tak mocnej stawce, tak naprawdę w moim debiucie w biegu z zawodnikami Golden Trail Series uplasowałem się na 16. bardzo wysokim miejscu. Z drugiej strony wiedziałem, że nie osiągnąłem swojego głównego celu maksimum, czyli bycia w pierwszej trójce GTNS-u. Uciekł mi zatem złoty bilet na przyszły rok i to powodowało we mnie taką mieszankę dwóch odczuć. Z jednej strony paradoksalnie była to radość, ale z drugiej strony był to taki sportowy żal. Tutaj na mecie spędziłem chwilę czasu. Nie ukrywam, że byłem dosyć mocno zmęczony. Tak zmęczony, że ledwo się tam trzymałem na nogach. Zaczęły mnie też boleć te rzeczy, które sobie poobijałem, czyli kolano, klatka piersiowa, łokieć. Jeżeli chodzi o żywienie na całej trasie, zjadłem tak naprawdę 6 żeli o łącznej pojemności węglowodanów 156 gramów, a więc dosyć sporo, bo 78 gramów 78 samych żeli na godzinę tutaj wyszło i jeszcze z izotonika wyszło dodatkowe 30 gramów na godzinę. Jest to zadowalająca ilość mnie bardzo mocno, tym bardziej, że tutaj mieliśmy bardzo wysoką intensywność wysiłku. Średnie tętno wyszło na poziomie 180 z całych 2 godzin napierania i jednocześnie byłem w stanie przyjąć bez żadnych dolegliwości żołądkowych tak dużą ilość węglowodanów, co myślę, że dobrze rokuje na przyszłość i starty w dłuższych biegach. I nadszedł czas na dekorację. Na dekoracji dodatkowo byliśmy sklasyfikowani jako trzeci team w klasyfikacji GTNS, ponieważ oprócz klasyfikacji indywidualnej była również klasyfikacja drużynowa. Zajęliśmy więc trzecie miejsce z moimi kolegami z czesko-polsko-słowackiego cyklu GTNS, a ja sam uplasowałem się w top 5, jeżeli chodzi o klasyfikację GTNS. Jest to bardzo dobry wynik. Nie ukrywam, że wynik, który by mnie satysfakcjonował, to byłaby ta pierwsza trójka i przed sceną, stojąc przed podium, jak widziałem, gdy chłopaki wchodzili właśnie na te pierwsze 3 stopnie, czułem takie pozytywne sportowe ukłucie zazdrości, jednocześnie lekki żal, ale dałem z siebie wszystko w tych dniach i więcej nie mógłbym z siebie wykrzesać. Nie było szansy po prostu na to w tym okresie. Chłopaki byli po prostu lepsi poziomem sportowym, a ja wiem, co mam dalej poprawiać. Jeśli chodzi o polskich zawodników, poradzili oni sobie bardzo dobrze, ponieważ Bartek Przedwojewski skończył 7. w ogólnej klasyfikacji z całego sezonu GTWS, Marcin Kubica skończył na 15. miejscu, a Marcin Rzeszutko skończył na miejscu 20. Więc wszystkich ich zobaczymy również w przyszłym roku w cyklu GTWS. Wieczorem natomiast odbyła się jeszcze jedna fajna rzecz, czyli impreza, która kończyła tak naprawdę nasz sezon. Mieliśmy tam zaproszenie do tego, żeby przebrać się za swoich ulubionych bohaterów, jako że ja lubię filmy z superbohaterami i mieliśmy akurat elementy takiego stroju w domu. Wykorzystałem strój kadrowy i ubrałem się za superbohatera przypominającego Supermana. Impreza była naprawdę bardzo pozytywna, pośmialiśmy się, zrelaksowaliśmy. To był naprawdę świetny czas i doświadczenie, które tam zebrałem, jest nawet cenniejsze niż wszystko to, co osiągnąłem tam sportowo. Wiem i jestem tego już pewny, że mogę nawiązać bezpośrednią rywalizację ze światową czołówką. Wiem, że nie brakuje mi do nich bardzo dużo. Wielu zawodników z GTWS-u minąłem na trasie i wygrałem z nimi w biegu głównym. Dlatego też w przyszłym sezonie będziemy stawiać na rywalizację dalej z najlepszymi. Będziemy stawiać na rywalizację właśnie w cyklu GTWS. O dalszych planach będę Was jeszcze informował. Tutaj natomiast mogę powiedzieć, że wykonałem te zadania, które miałem na biegi w 100%, dając z siebie wszystko pod kątem sportowym. Jestem zadowolony, a o najwyższe laury zawalczę jeszcze w przyszłości. Dzięki Wam wszystkim za wsparcie, dzięki za wszystkie wiadomości, dzięki za to, że tak uważnie śledziliście te relacje. Bardzo cieszę się, że dyscyplina zyskuje dosyć dużą popularność w Polsce. Cieszę się również, że współpracuje ze mną w ramach tego materiału King Runner Ultra, więc jeszcze raz zachęcam Was do sprawdzenia ich ofert, sprawdzenia ich prenumeraty i specjalnej oferty na numer. Ja teraz zaczynam swoje roztrenowanie. O roztrenowaniu zresztą niedługo wleci na ten kanał materiał. A jeżeli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, podziel się swoimi wrażeniami w komentarzu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i do zobaczenia na trasach biegowych.